Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Volvo V60 z bazowym układem napędowym B3, czyli z 2-litrową benzyną 163 konie, automatem i napędem na jedną oś. Dotychczas tym modelem jeździłem tylko stopowymi silnikami, to znaczy mającymi ponad 300 koni i na tym filmie powiem, czy te dodatkowe konie są tu potrzebne, czy 163 wystarczają. No i też oczywiście przedstawię V60, gdyby ktoś tych poprzednich testów nie widział. Startujemy! Pytanie o wystarczalność słabszego silnika w V60 jest zasadne, ponieważ mocniejsze jednostki napędowe wyraźnie windują cenę samochodu i sytuacja ta odczuwalna jest zwłaszcza teraz, kiedy to mające wspominane ponad 300 koni silniki występują wyłącznie jako hybrydy plug-in i na przykład zelektryfikowana T6 350 koni względem testowanego B3 to podwyżka o 57 tysięcy złotych. O układach napędowych powiem jednak więcej trochę później, ponieważ teraz wspomnieć chcę o wersjach wyposażeniowych i ich przełożeniu na wygląd nadwozia, które widzicie, i testowany egzemplarz pomimo bazowego silnika nie został już tak skromnie pod kątem dodatków potraktowany, ponieważ występuje w wersji Plus wprowadzającej 18-calowe felgi aluminiowe, które zostały zastąpione 19 za 3700 zł. W pokazywanym V60 przyciemnione zostały też niektóre elementy, np. grill czy lusterka. Ogólnie testowany model wygląda według mnie bardzo dobrze pomimo upływu lat i ze swoją trochę mniejszą i bardziej zwartą, a co za tym idzie dynamiczniejszą w odbiorze bryłą, jest moim zdaniem najładniejszym Volvo w nadwoziu z podniesionym tyłem. Kabina V60 nie różni się pod kątem projektu w zależności od wersji, bo zawsze dostaje się w niej minimalistyczny styl i wpływać można głównie na materiały wykończeniowe. Testówka skonfigurowana została w jasnej kolorystyce i też drewnie, zatem bardziej dostojnie i moim zdaniem wnętrze V60 prezentuje się wciąż elegancko i bardzo ładnie, co jest dużym osiągnięciem, bo to zazwyczaj środki w samochodach szybciej się starzeją, a po Volvo tego w ogóle nie widać. Niezmiennie bardzo dobre wrażenie robią na mnie również materiały w środku. Mamy tutaj chociażby w górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi wysokiej jakości miękkie tworzywo. Na drzwiach znaleźć można też trochę skóry, chociażby na podłokietnikach, które są bardzo miękkie i przyjemne w dotyku. Tutaj też wszystko dobrze się prezentuje. Mam miękkie tworzywa nawet w dolnych partiach drzwi. Tutaj też jest miękko. Wstawki drewniane uszlachetniają wizualnie całość. Boczki tunelu środkowego są włochate. Jego wierzchnia część, tutaj też jest sporo drewna, trochę tylko fortepianowej czerni, w takich ilościach, że nie przeszkadza i ładnie moim zdaniem się ona komponuje z otoczeniem. Detale wyglądają bogato, też bardzo przyjemnie działają, na przykład klikanie tych wszystkich przełączników nawiewów. Nie ma też żadnych niepożądanych dźwięków, zatem obojętnie gdzie się nie spojrzy, jest na bogato. Na pozytywne wrażenia wpływa również zastosowana kolorystyka. Aby mieć jasne skóry, w wersji Plus nie trzeba nic dopłacać. Jeśli ktoś chciałby mieć jednak skóry wyższej jakości, nappę, która zauważalnie lepiej się prezentuje, jest taka przyjemnie gładka, to musi wydać 13 200 zł ekstra, ale wtedy też od razu dostaje się podgrzewanie foteli, wentylację, podgrzewanie kierownicy. Generalnie wszystko co najlepsze związane z kontrolą klimatu. Sam projekt foteli nie ulega wtedy zmianie i są one dosyć twarde, jak na Volvo przystało, ale świetnie wyprofilowane i bardzo dopracowane, dzięki czemu w ogóle nie czuje się podróży, nawet dłuższych, gdy się w nich siedzi. Wracając do tematu cen, warto jeszcze wspomnieć, że chcąc mocniejsze V60 nie trzeba od razu celować w hybrydę plug-in, tylko producent oferuje jeszcze warianty B4, gdzie z 2-litrowej benzyny albo diesla o takiej samej pojemności generowane jest 197 koni mechanicznych i napęd też przenoszony jest na jedną oś. Dopłata do jednostki benzynowej wynosi 11 tysięcy złotych, czyli bez dramatu. W przypadku diesla jest gorzej, bo mówimy o 25 tysiącach złotych. Później wchodzą wspominane już pluginy i Volvo, tak jak inni producenci, coraz bardziej akcentuje, że duża moc musi oznaczać już większą elektryfikację i występujące kiedyś zwykłe spalinowce generujące około 250 koni odeszły w 2023 roku w zapomnienie, a szkoda, bo przepaść pomiędzy mocą 197 i 350 koni mechanicznych jest moim zdaniem zbyt duża. W kwestii półek wyposażeniowych już takich luk nie ma, ponieważ są one 4 i tak jak to bywa zazwyczaj najrozsądniejsza przy ograniczonym budżecie jest moim zdaniem druga od dołu, nazwana tutaj Core, bo w bazowym Essential dostaje się co prawda najlepsze ekrany w kabinie, światła LED czy sporo systemów bezpieczeństwa, ale brak regulacji podparcia lędźwiowego czy samo ściemniającego się lusterka wewnętrznego w segmencie premium jest jak dla mnie nieakceptowalny, aby zakup auta tego typu miał sens. W droższym o 15 tysięcy złotych Core poziom wyposażenia jest już rozsądny i razi w oczy jedynie brak kamery cofania i czujników parkowania z przodu, a w testowanym Plus, wymagającym dopłaty kolejnych 22 tysięcy złotych, dostaje się też rzeczy, które po prostu mają uprzyjemnić użytkowanie, jak elektryka foteli czy pokazywana już skóra.
Ultimate to z kolei, zgodnie z nazwą, wersja, gdzie dostaje się wszystko co najlepsze, bez konieczności zabawy z konfiguratorem, droższa od Plusa o 40 000 złotych i w niej jednostka B3 nie jest dostępna. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby odmianę Plus zbliżyć do poziomu najdroższej wersji i dowodem jest na to testówka, gdzie dodano chociażby audio firmy Harman Kardon, adaptacyjne światła czy podgrzewanie wszystkich siedzeń i łącznie egzemplarz testowy kosztował około 235 000 złotych. Gdyby ktoś celował jednak w tańszą specyfikację i chciał dowiedzieć się, ile minimum V60 kosztowałoby miesięcznie w wynajmie długoterminowym, to przedstawię to dla egzemplarza z benzyną 163 konie jak w testówce, ale w bazowej wersji Essential z kilkoma dodatkami na podstawie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlys Polska. Przy zerowej wpłacie własnej, 4-letnim okresie wynajmu i 20 000 rocznego przebiegu miesięczna rata to 2414 zł netto albo 2971 zł brutto z przeglądami, częściami eksploatacyjnymi i samochodem zastępczym w cenie. Link do oferty umieściłem w opisie filmu, a na stronie Carlys Polska dostępne są też inne modele, również w leasingu operacyjnym. Przechodząc już do omówienia silnika, wypada zacząć od prezentacji jego osiągów. 163 konie i 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego zapewniają takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Tak jak każdy współcześnie sprzedawany silnik spalinowy w Volvo, również B3 jest w jakimś stopniu zelektryfikowany i mamy tu do czynienia z miękkim układem hybrydowym. Nie wpływa on za bardzo na dynamikę, ale pozwala na sprawniejsze odpalanie benzyny poprzez system start-stop, a także na jej wygaszanie podczas jazdy i wejście w tzw. tryb żeglowania, gdzie na przykład jadąc bez wciśniętego gazu silnik się wyłącza, a samochód wolniej wytraca prędkość, a po dotknięciu prawego pedału znowu budzi się do życia. Działa to sprawnie i dzięki odpowiedniej szybkości reakcji i trafnemu doborowi obrotów nie pogarsza bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o same osiągi, to są one moim zdaniem V60 silnikiem B3 wystarczające, ale przy świadomym zakupie tej odmiany, bo o ile w bardziej miejskim zakresie prędkości zrywność auta jest duża, to przy 90 km na godzinę albo na drogach szybkiego ruchu po wciśnięciu gazu samochód przyspiesza nieźle, ale jednak na ostre reakcje wciskanie w fotel nie ma co liczyć. Mnie 163 konie pozwalały na luzie dojechać do celu bez względu na rodzaj drogi, chociaż nie była to podróż oczywiście tak fajna jak w ponad 400-konnej hybrydzie T8. Biorąc jednak pod uwagę, że V60 jest samochodem premium, który siłą rzeczy będzie kosztował więcej niż kombi bardziej przyziemnych marek i osoby patrzące na każdą złotówkę i tak nie są tu grupą docelową, to nie wiem, czy lepszym wyborem nie byłaby jednak mocniejsza benzyna, chociaż B4 197 koni. Nie tylko zapewni lepsze wrażenia, ale też przyda się na przykład podczas podróży z maksymalnym obciążeniem, bo testowane 163 konie mechaniczne, choć dają radę, to zdaje się być pewnym minimum do Volvo V60. B4 szybsze katalogowo o sekundę nie zmieni diametralnie wrażeń, ale jednak trochę je poprawi. Zarówno B3, jak i benzynowe B4 mają z kolei automatyczną skrzynię o 7 przełożeniach względem 8 biegowych z diesla i mocniejszych hybryd plug-in. Automat podczas jazdy z normalnym tempem działa bez zarzutu, bo niezauważalnie zmienia biegi i robi to też trafnie, ponieważ silnik generalnie ma dobrą elastyczność i od około 1500 obrotów jest już używalny i skrzynia w odpowiednich momentach to wykorzystuje, a w odpowiednich robi redukcję do około 2-2,5 obrotów, gdzie poprawia się zrywność. Zastrzeżenia do przekładni mam za to podczas jazdy miejskiej, ponieważ czasami ruszając np. spod świateł, początkowa reakcja na wciskanie gazu była trochę ospała i opóźniona. Nie działo się tak zawsze, ale jednak zwracało czasami uwagę. Przy wyższych prędkościach, ostrzej wciskając gaz, odpowiedź samochodu była już wystarczająco szybka, chociaż przyznam, czuję się przy rzadko wymaganych V60 kilkubiegowych redukcjach, że priorytetem dla automatu jest płynność pracy. Pod kątem spalania najsłabsza benzyna na zwykłych drogach pozamiejskich uzyskiwała wyniki w okolicach 6,5 litra na 100 km. Utrzymując około 120 km na godzinę na drogach ekspresowych były to wartości na poziomie 7,5 litra, a przy prędkościach autostradowych 8,5 litra. Z kolei w Warszawie uzyskiwałem mniej więcej 8 litrów i dla porównania 455-konna hybryda plug-in, którą jeździłem w lecie, potrzebowała podobne ilości paliwa.
Silnik w testowanym V60 zdecydowanie nie ma sportowego charakteru i premiuje bardziej spokojny styl podróży, ale układ kierowniczy z kolei pozwala na ostrzejsze branie zakrętów, ponieważ mamy w nim wysoką precyzję i też dobrą bezpośredniość, która w sposób standardowy dla Volvo została odczuwalnie upłynniona, aby samochód przede wszystkim prowadził się przewidywalnie i niestresująco, ale brak jakichś luzów sprawia, że tak zwane czucie auta jest tu odpowiednie. Zawieszenie V60 ma dosyć twarde, a 19-calowe felgi sytuacji nie poprawiają, ale dla mnie nie jest to wada, tylko cecha testowanego modelu, bo dzięki temu oraz niskiemu nadwoziu przechyły na zakrętach są niewielkie, a też amortyzatory nie są przesadnie utwardzone i cicho pracują, co w połączeniu ze świetnymi fotelami przekłada się na niemęczącą jazdę w ogólnie dużym komforcie, o ile tylko ktoś nie nastawia się na bujające, jak to się mówi, płynięcie po drodze w stylu SUV-ów. Volvo w ostatnim czasie wprowadza do swoich samochodów nowe oprogramowanie zintegrowane z usługami Google i w V60 też się ono pojawiło. Największym jego plusem są mapy, które działają tak jak na smartfonie, z aktualnością dróg, z punktami zainteresowań, też z informacjami o ruchu drogowym. Działa to świetnie, jest to szalenie przydatna rzecz podczas użytkowania, też asystent głosowy jest ok. Niestety przy okazji zniknęły bardzo fajne rozwiązania, które były kiedyś, chociażby menu ze skrótami do najważniejszych ustawień, takimi zero-jedynkowymi. Teraz mamy jedynie skróty do aplikacji, też na ekranie głównym, gdy na przykład odpala się system audio, to kiedyś inne informacje się minimalizowały, teraz można to robić tylko pełnoekranowo. Te skróty, które kiedyś były pod ręką, bardzo przydatne, teraz zostały bardziej zakopane w menu, co jest mniej wygodne i pomimo tego, że te mapy i tego typu udogodnienia są bardzo pozytywne, to brakuje mi tutaj czegoś. Jest to bardzo dobra baza, ponieważ całość działa bardzo sprawnie i szybko, ale przydałoby się moim zdaniem przywrócić też dobre rozwiązania, które były kiedyś. Mam tu na myśli chociażby panel klimatyzacji, gdzie kiedyś można było z każdego miejsca, tutaj wysuwało się takie listy, sterować niezależnie temperaturą kierowcy i pasażera co pół stopnia. Teraz trzeba to robić w menu głębszym i to tylko co 1 stopień. Znaczy domyślam się, o co chodzi. Chodzi o to, że OK Google, ustaw temperaturę po stronie pasażera na 25 stopni. OK, ustawiam temperaturę po stronie pasażera z przodu na 25 stopni. No właśnie, żeby po prostu w ten sposób obsługiwać samochód, jeśli ktoś jednak preferuje bardziej tradycyjne podejście, no to kiedyś było lepiej. Asystent jednak, co by nie mówić, bardzo dobrze rozpoznaje głos. Spodobało mi się też w tym oprogramowaniu to, że można sobie na bieżąco i to bardzo szczegółowo śledzić aktualną jakość powietrza. Uproszczenia widać również na zegarach, gdzie co prawda można sobie wyświetlić mapę Google, co tutaj też jest świetną sprawą, jest bardziej przejrzysty niż kiedyś komputer podróżny, ale zniknęły niektóre funkcjonalności, na przykład wskazywanie piosenek w systemie audio, czy wybór ostatnich celów nawigacji, albo połączeń w telefonie, więc ogólnie najważniejsze takie informacje związane z podróżą wciąż można tutaj sobie wyświetlać, ale przydałoby się rozbudowanie funkcjonalności tego rozwiązania. Elektronicznymi zegarami w wygodny bardzo sposób steruje się z prawej strony kierownicy. Ten krzyżak normalnie służy do obsługi audio, ale wciskając jego środek wyświetla się komputer. Tutaj odpalać można zegary. Z lewej strony również w bardzo przystępny sposób, dzięki przyciskom odpowiedniej wielkości, obsługuje się aktywny tempomat. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest lekki, cienki i obły, dzięki czemu nie przeszkadza w kieszeni. Bardzo podoba mi się jego wykonanie, ponieważ mamy tutaj skórę na froncie i z tyłu. Tak powinno to wyglądać moim zdaniem w samochodach premium. Dekoracyjne srebrne ramki przyjemnie również się prezentują. Ukryte zostały w nich przyciski. Klasyczna, nieudziwniona bryła kombi w V60 skutkuje tym, że poziomo poprowadzona maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Frontowa szyba nie opada jakoś znacząco, nie kończy się też daleko. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej nie ogranicza jej słupek, ponieważ mamy dodatkową szybkę. Tylna szyba ma rozsądne rozmiary, kończy się mniej więcej wraz z całym samochodem. Jest też umiarkowanie wysoko poprowadzona. Ogólna bryła nadwozia V60 wspomaga manewrowanie tym samochodem, ale jednak rozmiary wynoszące 478 cm długości i 185 cm szerokości robią swoje i trochę mocniej trzeba się pilnować gdzieś na parkingach i tym bardziej niezrozumiały jest przez to fakt, że elektroniczni asystenci pojawiają się na liście wyposażenia standardowego tak późno. Kierownica przy niższych prędkościach stawia niezbyt duży opór, ale czuje się, że styl jazdy samochodu dostrojony został bardziej do wyższych prędkości i podczas manewrowania jest pewna
ociężałość, a dodatkowo dostajemy tu spory promień skrętu. Sprawia to, że V60 mieszczuchem zdecydowanie nie jest, ale wciąż sprawdzi się lepiej w takich warunkach niż na przykład dłuższe o 16 cm Volvo V90. Tak jak kiedyś zachwycałem się kamerami generującymi widok 360 stopni w Volvo, tak teraz w porównaniu z częścią konkurencji już szału one nie robią. Chociażby ten widok z lotu ptaka, za bardzo rozciągane są obiekty wokół samochodu, da się lepiej kontrolować tą perspektywę. Wciąż kamery przednia i tylna gwarantują bardzo dobrą szczegółowość i płynność obrazu, ale chociażby różnice w ekspozycji, w widoku tym górnym czy balansu bieli oraz to, że na przykład kamery boczne nie mają jakiejś powalającej jakości. No, wciąż jest to system w pełni używalny i bardzo przydatny na parkingach, ale jednak przydałoby się odświeżenie. Od testowanej wersji Plus we wnętrzu V60 dostaje się najlepsze dekoracyjne oświetlenie, nazwane High Level. Podświetlone są wtedy kieszenie w drzwiach, klamki, przestrzeni na nogi oraz tunel środkowy za sprawą lampek na podsufitce. Kolor tego oświetlenia jest biały, lekko wpadający w żółty, nie można tego zmieniać. W połączeniu z bielą, która obecna jest na przyciskach i przełącznikach, tworzy tutaj mocno neutralny nastrój, który moim zdaniem pasuje do Volvo i też przez gustowne umiejscowienie oraz mnogość tych dekoracyjnych elementów świetlnych robią one różnicę w odbiorze tej przestrzeni, gdy jest ciemno, zwłaszcza z białymi elementami tapicerki. Efekt końcowy jest moim zdaniem bardzo przyjemny. Przednie światła w V60 to klasyka dla współczesnych Volvo, gdzie najbardziej wyróżniającym się elementem są segmenty do jazdy dziennej połączone z kierunkowskazami, które mają kształt litery T, inspirowanym Mjolnirem, czyli młotem Thora z mitologii nordyckiej. Kierunki w bocznych lusterkach, tak jak całe oświetlenie z przodu, też są LEDowe. Z tyłu również występuje ta sama technologia i również mamy tutaj charakterystyczny dla Volvo element w postaci kształtu świateł pozycyjnych. Dodając do tego ładne detale, testowany model po zmroku moim zdaniem prezentuje się świetnie i nie można mu nic zarzucić. Adaptacyjne światła LED wymagają dopłaty 5000 zł i mają tak wycinać część wiązki światła, aby doświetlać pobocza i nie oślepiać innych kierowców. Nie mamy tu do czynienia z najnowszą matrycową technologią Volvo z wieloma drobnymi strefami, tylko ze starszym rozwiązaniem, w którym mamy 3 główne strefy, gdzie boczne są skrętne. Zapewnia to mniejszą precyzję, ale na większości zakrętów nie robi to wielkiej odczuwalnej różnicy i świetlny tunel jest wyraźny, gdy na przykład jedzie się za kimś w tą samą stronę. Komputer też bardzo szybko wygaszał środek, gdy inny samochód pojawiał się na horyzoncie, jechał z naprzeciwka i nie wiem, czy Volvo coś przez ten czas dopracowało, ale jeżdżąc pół roku wcześniej V60 miałem zastrzeżenia co do wspominanej szybkości, a teraz reakcje były bezbłędne. Dodając do tego bardzo dużą moc świecenia, rozwiązanie to wciąż daje radę i warto za nie dopłacić. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też miejsca nie brakuje, bo chociaż nie jest margines taki okazały, to nawet konkretnie się prostując, mam jeszcze taki zapas. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w bardzo dużym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak. Mamy w niej rozkładany podłokietnik, który ma też dodatkową sekcję na napoje, którą można sobie wysunąć. W drugim rzędzie mamy też 2 porty USB, niestety w standardzie C. Mówię niestety, bo z przodu w podłokietniku mamy kolejne 2 złącza, też w standardzie C. Większe urozmaicenie by się przydało. Bagażnik V60 ma 519 litrów pojemności, niski próg załadunkowy, pokaźnych rozmiarów otwór. Mamy tutaj także dużą regularność kształtów. Po obu stronach ulokowane zostały haczyki na jakieś torby. Z lewej strony mamy też niewielką kieszeń w nadkolu. Gdyby ktoś nie przewoził długich przedmiotów i nie chciał, żeby one po całym bagażniku latały, to może sobie taką dodatkową przegrodę postawić. A gdyby ktoś potrzebował zmienić koło, to może skorzystać z dojazdówki obecnej pod podłogą. W kufrze podoba mi się też roleta, ponieważ normalnie jest ona w standardowym położeniu, ale gdyby ktoś przewoził wyższy bagaż i chciał zmaksymalizować jego prywatność, to można ją w taki sposób też podnieść. Maksymalizując zdolności ładunkowe samochodu i składając oparcia tylnej kanapy, dostaje się też płaską podłogę.
Podsumowując, V60 przy kolejnym kontakcie znowu zrobiła na mnie świetne wrażenie, bo to bardzo ładny, dobrze wykonany i dający sporo frajdy z jazdy model. Przez około 1000 km przejechanych testowanym egzemplarzem nie czułem, aby układ napędowy mnie ograniczał, ale nie czułem też przyjemnej ostrości znanej z T6 albo T8, zatem silnik B3 uznaję bardziej za propozycję dla osób, które po prostu chcą dojechać do celu i trzymając się finansowo na ziemi, bez patrzenia w kierunku najmocniejszych hybryd plug-in, mógłbym wariantem 163-konnym jeździć, ale kupując V60 dla siebie, pewnie jednak dopłaciłbym do benzyny B4 mającej 197 koni. I to wszystko, co przygotowałem o V60. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!